Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zaczynamy! Twórcy taktycznej strzelanki Escape from Tarkov od momentu rozpoczęcia projektu konsekwentnie odmawiali publikacji gry na Steamie, aż do teraz. Szef studia Battlestate Games potwierdził, że tytuł zmierza na platformę Valve. Nikita Bujanow opublikował zrzut ekranu karty produktu na Steamie na swoim koncie w mediach społecznościowych. Tak, karta produktu na Steamie będzie dostępna już niedługo. Wszelkie szczegóły podam w późniejszym czasie, napisał deweloper. Biorąc pod uwagę wcześniejsze wypowiedzi twórcy, możemy się domyślać, że gra zadebiutuje w sklepie Valve wraz z premierą pełnej wersji gry 1.0. Jednak dlaczego Escape from Tarkov przez tak długi czas nie trafiało na Steama? Sami deweloperzy przyznali już jakiś czas temu, że największym problemem była relatywnie wysoka marża 30%, którą Valve pobiera od sprzedaży gier na swojej platformie. Wygląda na to, że James Bond szykuje naprawdę mocny powrót do świata gier. W ramach specjalnego pokazu State of Play IO Interactive zaprezentowało ponad pół godziny rozgrywki 007 First Light, produkcji, która ma być pełnoprawnym początkiem nowej historii agenta 007. Podczas ponad półgodzinnej rozgrywki mogliśmy zobaczyć otwartą strukturę zadań znaną chociażby z Hitmana, z drugiej urok i akcję, jakich nie powstydziłoby się Uncharted. Twórcy stawiają też na możliwość realizowania celów na różne sposoby, od cichego przemykania przez otoczenie, przez korzystanie z gadżetów, aż po otwartą wymianę ognia. Rozgrywka opiera się na kilku filarach charakterystycznych dla Bonda. Mamy więc szpiegowskie sztuczki, podsłuchiwanie, wachlarz gadżetów od Q oraz walkę wręcz i z dystansu, które płynnie łączą się w dynamicznych starciach. 007 First Light zadebiutuje 27 marca przyszłego roku na PC, PS5, najnowszych Xboxach oraz Nintendo Switch 2. Z kolei na kolejnym State of Play być może uda nam się zobaczyć w akcji długo wyczekiwaną grę Marvel's Wolverine. Według doniesień portalu Insider Gaming powołującego się na własne anonimowe źródła, nowy trailer gry ma być gotowy do prezentacji i najprawdopodobniej zobaczymy go już na najbliższym State of Play pod koniec września. Źródła zostawiają sobie jednak zabezpieczenie, twierdząc, że jeśli z jakiegoś powodu gra nie pojawi się na wrześniowym wydarzeniu Sony, materiał zostanie udostępniony w kolejnych miesiącach, więc najpewniej podczas grudniowej gali The Game Awards, która zdaje się naturalnym miejscem na taką prezentację. Dodam, że oprócz Wolverina mówi się też o maratonie od Bungie, nowej Metroidvanii w uniwersum God of War, Phantom Blade Zero czy projekcie od Naughty Dog Intergalactic The Heretic Prophet. 4 września zadebiutował fabularny dodatek do gry Indiana Jones i Wielki Krąg zatytułowany Zakon Olbrzymów. DLC pozwoli przeżyć świeżą historię, w której odkryjemy sekrety Nefilimów, tajemnice kultu Mitry oraz intrygi Nerona. Dodatek oferuje nową mapę w postaci Rzymu i oczywiście jego katakumb. Nie zabrakło także nieznanych wcześniej typów wrogów w postaci odzianych w ciemno-czerwone szaty kultystów Mitry. Wraz z DLC do gry trafiła obszerna, darmowa aktualizacja, która wprowadza m.in. obsługę technologii RTX Hair oferowaną przez karty graficzne z procesorem Nvidia RTX serii 50. Oprócz tego skupiono się na poprawkach licznych błędów i wielu usprawnieniach. Dodam jeszcze, że dzień po premierze omawiany dodatek zbierał mieszane opinie na Steamie. Kultowe Planescape Torment doczeka się nieoficjalnego dodatku od zespołu polskich moderów. Fanowskie rozszerzenie nosi tytuł Blizzard Invator, a prace nad nim trwają już od ponad roku. Modyfikacja opowie autorską historię, wprowadzając do gry nowych bohaterów, lokacje, zadania, przeciwników, a nawet muzykę. Dostępna będzie zarówno w angielskiej, jak i w polskiej wersji językowej, a jej pierwszy akt zostanie udostępniony pod koniec tego roku. Autorzy moda zdradzili, że w pierwszym akcie odwiedzimy 20 nowych lokacji i poznamy ponad 100 postaci. Jeden z twórców tłumaczy: to oryginalna historia, a jeśli chodzi o materiały wycięte z oryginału, są to w większości przedmioty, grafiki lub pliki dźwiękowe, które były już w grze, ale trzeba było znaleźć dla nich nowe zastosowanie. Są to jednak drobiazgi, zdecydowana większość moda to nasze własne pomysły. 2 września zadebiutowała gra Metal Eden. To cyberpunkowy FPS, który opracowało polskie studio Raycon Games. Gra ukazała się równocześnie na PC oraz konsolach PlayStation 5 i najnowszych Xboxach. Tytuł oferuje lokalizację kinową, czyli z polskimi napisami.
Metal Eden zaraz po premierze zbierał bardzo pozytywne opinie na platformie Steam, natomiast średnia mediów branżowych wynosi 74 punkty według serwisu Metacritic. Zdecydowanie gorzej jest z wynikami aktywności. Rekord na Steamie to jedynie 411 graczy bawiących się równocześnie w ciągu kilku dni od premiery. 3 września izometryczna gra typu Arena Survival zatytułowana Jotun Slayer Hordes of Hell opuściła wczesny dostęp i zadebiutowała w wersji 1.0. Jotun Slayer Hordes of Hell przenosi nas do 9 światów z mitologii nordyckiej. W trakcie zabawy wcielamy się w przeklęte postacie, które postanawiają zmierzyć się z boskimi próbami. Gra w założeniach przypomina takie tytuły jak Vampire Survivors czy Halls of Torment. Tytuł do tej pory zebrał blisko 5000 opinii w serwisie Steam. Użytkownicy wystawiają grze bardzo pozytywne oceny. Premiera Hollow Knight Silksong okazała się ogromnym sukcesem, który zespołowi Team Cherry śmiało może pozazdrościć wiele potężniejszych firm. W dniu premiery ponad 530 000 osób uruchomiło ową produkcję jednocześnie na platformie Steam, doprowadzając do zakłóceń w działaniu tego ogromnego serwisu. W parze za ogromnym zainteresowaniem idą znakomite oceny wystawiane przez samych graczy. Dzień po premierze 90% z nich była pozytywna, co serwis Steam skategoryzował jako bardzo pozytywny odbiór gry. Przypomnę jeszcze, że Hollow Knight Silksong oprócz Steama na PC dostępny jest także na platformie GOG.com. Poza PC-tami natomiast w grę zagramy na obu generacjach PlayStation, Xboxa oraz Nintendo Switch. W przypadku platform Microsoftu gra dostępna jest też w abonamencie PC Game Pass i Game Pass Ultimate. Helisaz zadebiutowało 4 września, to gra akcji od studia Rock Factor, która zdążyła zaintrygować dziwnym światem, którego nie powstydziłby się twórca serii Death Stranding. Dotychczasowe oceny Helisaz wystawiają grze dobre świadectwo, ale widać, że nie wszyscy dziennikarze byli pełni entuzjazmu. Średnia w agregatorze Metacritic wynosi 77 punktów na 100. Recenzenci przyznają, że nie każdemu może się podobać brak prowadzenia gracza za rękę, co jest celowym zabiegiem dewelopera, a system walki i różnorodność wrogów nie zachwycają. Miejscami da się też znaleźć narzekania na fabułę, ale głównie w kontekście kilku postaci. Historia i projekty poziomów Helisaz mają za to stać na najwyższym poziomie. Brak ułatwień w nawigowaniu w świecie gry ma też tę zaletę, że gra szanuje inteligencję gracza, dzięki czemu rozwiązywanie zagadek daje sporą satysfakcję. Omawiany tytuł cieszy się jednak skromnym zainteresowaniem. Na platformie Steam w dniu premiery tytuł ogrywało w szczytowym momencie niecałe 4000 graczy jednocześnie. Helisaz zbiera jednak bardzo dobre opinie na platformie firmy Valve. 5 września zadebiutowała gra Chronos The New Dawn. To survival horror od polskiego studia Blubber Team. Produkcja od wielu miesięcy rozpala wyobraźnię fanów gatunku, a teraz możemy zapoznać się z ocenami recenzentów. Wynika z nich, że tytuł rodzimej ekipy wypada naprawdę dobrze, chociaż ma sporo wad. Na portalu Metacritic średnia ocen to 79 na 100. Krytycy zgodnie chwalą oprawę graficzną i dźwiękową, która według nich świetnie buduje niepokojący nastrój. Pochwały zbiera także system walki, choć recenzenci wskazują, że wciąż jest miejsce na poprawki, wielu z nich zauważyło postęp w stosunku do wcześniejszych produkcji studia Blubber Team. Warto zaznaczyć, że Chronos The New Dawn stawia przed graczem spore wyzwanie. Walka potrafi dać w kość, co może szczególnie ucieszyć fanów trudniejszych i bardziej wymagających gier. Nie wszystko jednak spotkało się z aprobatą krytyków. Część z nich narzeka na zbyt zagmatwaną fabułę oraz przeciętny finał, który pozostawia niedosyt. Negatywnie oceniono również system ekwipunku określany jako frustrujący i potrafiący zamienić walkę w źródło irytacji zamiast emocji. Dodam jeszcze, że Chronos zbiera na Steamie bardzo pozytywne opinie od samych graczy. 5 września zadebiutowała gra NBA 2K26. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale to już 27. część tego bestsellerowego cyklu poświęconego koszykówce. W kwestii gameplayu najnowsza odsłona idzie w ślady poprzedników, to też główny element rozgrywki pozostał niezmieniony. Rzecz jasna, tytuł został wyposażony w pełną licencję NBA, czemu zawdzięczamy obecność prawdziwych zawodników oraz zawodniczek, a także drużyn. W okolicach premiery omawiana gra zbierała mieszane opinie na Steamie. Studio Overhype znane jest przede wszystkim z bardzo wymagającej gry RPG Battle Brothers. Kilka dni temu deweloperzy na łamach serwisu PC Gamer opowiedzieli o swojej nowej produkcji zatytułowanej Menace.
Jak sami mówią, nie chcieli po prostu stworzyć futurystycznego klona Battle Brothers, dlatego Menace będzie się mocno różniło pod względem wielu mechanizmów rozgrywki. Jednak zachowane zostaną takie elementy jak głębia czy systemy sprawiające, że każdy gracz podczas zabawy tworzy własną opowieść. Jednocześnie gra ma być mniej frustrująca niż Battle Brothers, a jej zasady mają być prostsze do opanowania. Nie znaczy to jednak, że Menace nie będzie wymagające. Tutaj również jeden błąd będzie mógł doprowadzić do śmierci całego oddziału. W Menace dostaniemy bohaterów z własnymi imionami i bogatymi osobowościami, a między różnymi wojownikami tworzyć się będą skomplikowane relacje w zależności od naszych decyzji. Jednocześnie galeria postaci będzie bardzo obszerna, pod tym względem autorzy wzorowali się na serii Jagged Alliance. Gra zaoferuje dużą swobodę wyboru misji i kształtowania relacji z różnymi frakcjami. Jednocześnie ma oferować główną linię fabularną z wyraźnym finałem. Autorzy pilnują jednak tego, aby historia była mocno elastyczna, a misje generowane będą proceduralnie, więc nie musimy się obawiać, że podczas ponownego przechodzenia gry natrafimy na te same wyzwania. Menace, podobnie jak miało to miejsce w Battle Brothers, ma pozwolić wielu graczom na spędzenie w grze setek godzin. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!